Roger Ballen. Zapraszam. Jest tak. Zaczynamy fotografować. Kupujemy aparat. Wiemy, że to już nie ma być kompakt, tylko lustrzanka. Uczymy się głębiej ostrości. Zaczynamy czuć światło. Jesteśmy w stanie wejść do rzeki, żeby sfotografować z fajnej perspektywy jakieś gałęzie czy zachód słońca. To jest dobry moment, żebym powiedział, że wiem, o czym mówię. W sensie pokazał. To są moje zdjęcia, jak miałem 16 lat. Czyli pejzaże, kwiaty, płytka głębia ostrości, światełko, zachody słońca. I to uczucie, jak z każdym zdjęciem masz wrażenie, że w ogóle pokonujesz góry, jest ekstra, jest moc. Pamiętam taki festyn w moim małym miasteczku. Jakiś perfekt grał albo bań, wiecie jak jest. I stoję z aparatem oczywiście. Patrzę, jak się ludzie zbierają, odwracam się i taka starsza pani tak się do mnie uśmiechnęła i ja pomyślałem, zrobię to, podejdę i podszedłem do nich i spytałem, czy mogę ich sfotografować i powstało takie zdjęcie i wtedy poczułem, nie no w ogóle, już nie tylko, w ogóle dokumentacja imprez szkolnych i fotografowanie przebiegów, ale ludzi mogę zrobić portret, w oczy im popatrzeć i to jest ogień. No i wiecie, ta pasja tak narasta, człowiek się czuje taki w ogóle jakby Boga za nogi chwycił i myśli, idzie na studia. Ja tak zrobiłem. Poszedłem na studia fotograficzne, przyjechałem do Wrocławia, zacząłem się uczyć, zaczynasz oglądać więcej albumów, ja zacząłem poznawać w ogóle tą historię fotografii, to wszystko. Idziesz do biblioteki szkolnej, otwierasz album. Bierzesz taki, czytasz Roger Ballen, okładka intrygująca. Oho, okej. Zamykasz. Sprawdzasz w internecie. Roger Ballen. I czytasz. Jeden z najbardziej wpływowych i ważnych fotografów XXI wieku. To co teraz? To co, jak on jest właśnie jednym z najważniejszych, no to ja tam, prawda, rośnie mlecza. Niedawno fotografowałem. Dobra. Oglądam dalej książkę. To co ja mam? Jakieś dzieci tak kłaść? Ja gołębie schwytać mam i tak kablem gołębie tak potraktować? Jakieś dziecko tak urządzić? Kota sąsiadki? Paznokcie zahodować, stopy sobie pobrudzić w ogóle? Ciężko, no ciężko. Mocne te zdjęcia, ale tak myślicie sobie, ja przynajmniej tak pomyślałem, że interesujące, że tak chyba właśnie bardziej nie o tym, co jest na zewnątrz, czyli o tych kwiatach i pejzażach, ale o tym, co jest wewnątrz. I tutaj wkracza The Photographer's Playbook, o którym mówimy, z którego czerpiemy wiedzę i czytamy radę od Rogera Ballena. Uwaga! Odwróć swoje gałki oczne do środka głowy, fotografuj, co tam widzisz. Spróbujmy. Dlaczego ta rada wydaje mi się bardzo ciekawa? Zauważcie, że gdy my fotografujemy, to zazwyczaj, szczególnie na początku fotografowania, interesuje nas to, co jest na zewnątrz. Czyli my chodzimy i obserwujemy ten świat i go fotografujemy. I to jest super. Ballen i wielu innych fotografów, reżyserów proponuje odwróć obiektyw w swoją stronę. Pamiętacie ostatnią scenę Amatora Kieślowskiego? Jak główny bohater odwraca kamerę. Na początku chce zacząć kręcić to, co jest na podwórku, ale odwraca i zaczyna mówić o sobie. I wtedy się zaczyna jakby nowy film. Roger Ballen proponuje, żebyśmy zrobili coś takiego samego. No i ja wam chcę pokazać przykład, jak ja to rozwiązałem. W sensie, jak ja zrobiłem coś takiego. Bo mam takich doświadczeń akurat sporo. Moja babcia była dentystką. I gdy ja wchodziłem do jej domu i widziałem, że są pacjenci, to prułem, zamykając wszystkie drzwi po kolei, po przekątnej na werandę,
żeby nie słyszeć ewentualnego krzyku ludzi, którzy będą leczeni. W tym fotelu dentystycznym, który był kiedyś fotelem fryzjerskim przerobionym na dentystyczny, przewinęło się tysiące osób. I gdy ja wróciłem do domu mojej babci po jej śmierci, zobaczyłem ten gabinet wyczyszczony ze wszystkich narzędzi, szafek, zapachu, pusty pokój, to poczułem, że coś straciłem, mimo tego, że raczej się bałem tego miejsca, niż za nim tęskniłem. Wtedy z pomocą przyjaciół zniosłem ten wielki, ciężki fotel, ustawiłem go w tym pomieszczeniu, aparat na statywie rozstawiłem, założyłem negatyw i zacząłem fotografować siebie, wiecie. To ręce zgrabiałe na tych uchwytach, głowa w te nauszniki i przy długim czasie naświetlania. Po to, żeby ze swojego ciała zrobić te tysiące ciał, które przeszły przez ten gabinet. Trochę chyba wtedy zacząłem rozumieć, że fotografuję to, czego się trochę bałem, jak to sobie wyobrażałem, takie lęki dziecka. Już patrząc na to z perspektywy osoby dorosłej. I chyba to właśnie było to, o czym Balen mówi, popatrz do środka, czyli weź fotografię ze środka, a nie z zewnątrz. I do tego chciałbym Was gorąco zachęcić. Jeżeli ktoś nie ma takich doświadczeń, wymyśliłem taką prostą metodę, żeby zacząć. Dajmy na to, że jest jakieś miejsce z Waszego dzieciństwa albo niedalekiej przeszłości, które było świadkiem jakichś ważnych wydarzeń. Jest jakieś takie miejsce. Wy w nim nie jesteście na co dzień, ale z nim jest związane coś intensywnego dla Was. Jedziecie w to miejsce, ustawiacie aparat na statywie, włączacie samowyzwalacz, siadacie i patrząc w obiektyw się fotografujecie. Co się wtedy dzieje? Spłaszczają się 3 warstwy. Raz, warstwa przyszłości, czyli ta warstwa doświadczenia Waszego. Druga warstwa, Wy, jako bohaterowie tego zdjęcia, jako osoba, która tej przyszłości czy tego wydarzenia jakby doświadcza. I trzecia rzecz, samofotografia, migawka. I teraz składając te 3 rzeczy na fotografii, albo może bardziej niż na fotografii, bardziej w doświadczeniu, fotografia jest tylko efektem, my robimy pierwszy krok do tego, żeby pomyśleć o sobie i o swoich emocjach, o swojej emocjonalności, o swoim doświadczeniu jako pretekście do fotografowania. Już nie kamera na zewnątrz, ale odwracamy jak bohater amatora filmu Kieślowskiego, odwracamy kamerę do środka. To nie muszą być złe emocje. Nie myślcie o tym, że to jest w ogóle coś złego. Ja w ogóle nie odbieram fotografii Rogera Balena jako coś, co jest złą emocją, jakąś brudną, nieczystą. Jak poszperacie na stronie Balena, to zobaczycie, że on na przykład ze swoimi modelami, bo te fotografie są w bardzo dużym stopniu dokumentalne, to on z nimi ma wspaniałą relację. I on być może jest jedną z niewielu osób, która się o nich troszczy. Ja w tych fotografiach bardziej widzę empatię, jakąś czułość i jakąś fascynację jakimś światem alternatywnym, niż próbę czy chęć wzbudzenia w kimś lęku czy jakiejś trwogi. No nie o tym moim zdaniem są te fotografie. Także moi kochani, warto spróbować zrobić tak, zamknąć oczy i pomyśleć, co ważnego w moim życiu się wydarzyło, gdzie to było, wyciągnąć tę emocję, wyciągnąć to miejsce i zrobić sobie w tym miejscu fotografię. Tylko tyle i aż tyle. Bardzo szczerze do tego zachęcam. Będziecie bogatsi jako fotografowie i jako ludzie o jakieś doświadczenie. A to właśnie na to polega, żeby za pomocą aparatu fotograficznego zbierać doświadczenia jako ludzie. Wtedy stajemy się lepszymi fotografami. Kochani, drwoty, cześć! Dzwoni do mnie rano człowiek i mówi: cześć, jestem Artur, moja wystawa fotografii jest na festiwalu Jazz nad Odrą, przyjedź wieczorem, może się zobaczymy, pogadamy o fotografii. I ja mówię: jasne, przyjadę. Przyjeżdżam, 22, ciepły wieczór, jadę sobie rowerkiem, przyjeżdżam i poznaję wspaniałego człowieka i genialnego fotografa. Artur, dziękuję Ci za ten czas. Chciałbym, żebyście zobaczyli zdjęcia Artura, link w opisie. Dlaczego? Bo fotografie muzyków, zazwyczaj fotografowie robią tak, że mają długą ogniskową, stoją daleko i tam te portrety, no nie,
A Artur jest w ogóle inny. On ma krótką ogniskową, podchodzi bliżej. Podchodzi do największych gwiazd światowego jazzu i jest z nimi na wyciągnięcie ręki i fotografuje. Daje nam coś wspaniałego. Zobaczcie zdjęcie Artura. Patrzcie, dostałem zdjęcie. To nie jest Brooklyn, New York. To jest Bielsko-Biała. Świetne. Artur, pozdrawiam Cię serdecznie i jeszcze raz dziękuję, że mi poświęciłeś te 3 godzinki. Buziaczki, pa. Hej.